Dzień dobry moi drodzy, witamy Was serdecznie w kolejnej części perypetii zdrowotnych Hitmana. Jak pamiętacie, ostatni odcinek zakończył się tym, jak Hitman zeskakując z drapaka uszkodził lewą tylną łapę. Co konkretnie się stało, na tą chwilę nie wiedzieliśmy. Najdziwniejsze jednak było to, że już po kilku minutach usłyszałem zza drzwi głos małżonki: a nie, już chodzi normalnie. 100-kilowy kamień spadł z serca, nie na długo jednak, bo po kilkunastu minutach znowu zdanie, którego nie chciałoby się usłyszeć: nie wiem, co się dzieje, bo znowu kuleje. Dla niezorientowanych pragnę przypomnieć tylko, że słucham przez drzwi nie dlatego, że zostałem zamknięty za karę przez żonę, tylko służę księciu Nadirowi, który niedawno do nas przybył. No i co dalej? Po dłuższej obserwacji wychodzi na to, że Hitman przez jakiś czas chodzi normalnie, a za chwilę nie wiedzieć czemu nie może się podnieść i kuleje. Niestety, choć koty potrafią to bardzo dobrze ukryć, widać też, że go boli. Piątek wieczór, o czynnym gabinecie weterynaryjnym można zapomnieć, trzeba uderzać rano. Kilkanaście lecznic w okolicy, ale dodzwonić się w sobotę rano graniczy z cudem, a jeśli się już uda, to oczywiście nie ma szans na przyjęcie, nawet z nagłym przypadkiem. Wydaje mi się, że prościej już załatwić wizytę do lekarza pierwszego kontaktu na NFZ. No cóż, nie ma na co czekać, pakujemy pacjenta i wyjeżdżamy. Będziemy improwizować w trasie. Udało się na szczęście wyprosić wizytę w jednym z gabinetów. Po krótkiej konsultacji dowiedzieliśmy się tylko, że łapa prawdopodobnie nie jest złamana i najprawdopodobniej to zwichnięcie rzepki. I nic więcej, żadnego prześwietlenia czy nawet USG. Standardowy zastrzyk przeciwzapalny i przeciwbólowy, kilka tabletek na weekend i obserwować. Jakby się coś działo, w poniedziałek się zgłosić. No okej, tylko jak nic się nie dzieje, to po co u diabła właściwie tutaj przyjechaliśmy? Weekend minął bez zmian, czyli raz Hitman chodził normalnie, raz nie mógł nawet wstać z miejsca. Zaobserwowaliśmy, że prostując ten staw, rzepka trafia na właściwe miejsce i tak prócz tabletek przeciwbólowych próbowaliśmy pomóc kociakowi. W poniedziałek udało się dostać do gabinetu, w którym Hitman najczęściej się leczył i tam pierwszy raz zmroziło nam krew w żyłach. Operacja i to najlepiej natychmiastowa. Prześwietlenie w znieczuleniu, test szuflady i diagnoza. Zwichnięcie rzepki na granicy pierwszego i drugiego stopnia. Niekiedy koty potrafią z tego jakoś wyjść, ale niestety nikt Maine-Coona nie traktuje jak kota. Jak się dowiedzieliśmy, ta rasa w weterynarii bardzo często traktowana jest raczej jako psy. Po operacji kota dodatkowo trzeba będzie unieruchomić w klatce na około 3 miesiące, podając mu jeszcze opioidy, żeby i tam nie miał za wiele ruchu. Po tym procesie kot będzie wymagał rehabilitacji i tu się nie dziwię. Zamknięty na 3 miesiące, naćpany kot musiałby pewnie uczyć się od nowa chodzić. Nie wspomnę już, że prawdopodobnie tak wrażliwe zwierzę jak Hitman nigdy psychicznie nie doszłoby już do siebie. Dla mnie było to niewyobrażalne. Po powrocie z lecznicy, choć już wybudzony, Hitman do żywych właściwie wrócił dopiero następnego dnia. Oczywiście taką poważną decyzję jak operacja trzeba by jeszcze skonsultować, więc zaczęły się poszukiwania. I na szczęście udało nam się znaleźć chirurga, do którego na operację ciągną pielgrzymki z odległych miejscowości. Co prawda on nie przyjmuje, bo przeprowadza tylko operacje, ale w jego klinice jest kilku ortopedów, którzy chętnie udzielą pomocy. Tu pewnie część, zwłaszcza starszych osób, może być zdziwiona. Tak, w weterynarii są dokładnie tacy sami specjaliści jak i u ludzi.
i dokładnie tyle samo czasu trzeba do nich czekać na wizytę. Nie wiem, jakim cudem udało nam się wyprosić termin za 3 tygodnie na konsultację, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że na ewentualną operację może przyjdzie nam czekać i do pół roku. NFZ NFZ-em, ale prywatnie u naszych lekarzy na pewno udałoby się załatwić takie sprawy szybciej. W oczekiwaniu na wizytę u ortopedy Hitman zapoznawał się z młodszym bratem Nadirem. Bawili się razem, gonili, jednak było widać, że oszczędza nogę, nie skacze zbytnio, a i tak co jakiś czas rzepka wypadała i wracała dopiero po odpowiednim wyprostowaniu łapy. Aby nie było jednak za wesoło, któregoś dnia po naszym powrocie z pracy gadatliwy dotąd Hitman zaczął piszczeć i skrzeczeć, a dodatkowo przestał jeść. Z biedą udawało nam się wcisnąć mu wodę i odrobinę zupki dla kotów, choć i tak widać było, że przełykanie przychodzi mu z trudem. Wyglądało to ewidentnie na problemy z gardłem. Jeden, drugi dzień, coraz to gorzej, no to do weterynarza. Dawno przecież nie byliśmy. Standardowo środki przeciwbólowe i przeciwzapalne i dodatkowo antybiotyk. No i okej, zwierzak dostał leki, infekcja gardła powinna powoli mijać. Nic to, Hitman nie dość, że niewiele mógł przełknąć, zaczął wymiotować. Pierwsza myśl najprawdopodobniej po antybiotykach, które podrażniają mu żołądek, ale że za 2 dni mieliśmy już długo oczekiwany termin do ortopedy, postanowiliśmy tam skonsultować następny problem, a nie narażać Hitmana na kolejną wizytę w lecznicy. I nadszedł w końcu długo oczekiwany dzień. Ortopeda, młody, choć wydaje się kompetentny. Test szuflady, czyli ręczne zrzucanie rzepki z zestawu, pozytywny. Dla mnie najgorsze badanie. Pozostała jeszcze trauma z poprzedniego gabinetu, gdzie weterynarz, chcąc pokazać, jak rzepka wyskakuje, pomylił łapy i dawaj prezentować, jak rzepka się przemieszcza w zdrowej łapie. Tragedia. Okazało się też, że zdjęcie RTG wykonane w poprzednim gabinecie właściwie do niczego się nie nadaje i nic na nim nie widać, więc trzeba będzie powtórzyć. Samo USG już wykazało lekki stan zapalny, ale jednak prześwietlenie zrobić trzeba było. Przy okazji robiąc zestaw zdjęć w celu diagnozy dysplazji stawu biodrowego, bo to genetyczna i bardzo częsta choroba tej rasy. No i znowu głupi Jaś, choć o dziwo teraz Hitman już kilkadziesiąt minut po przebudzeniu był już w miarę kontaktowy. Po analizie badań diagnoza, zwichnięcie rzepki stopnia 2. Prawdopodobnie operacja nie będzie potrzebna, bo z takiego stanu odpowiednio leczone koty najczęściej wychodzą. Jak się niestety później okazało, koty tak, ale nie mejkuny. Hitmanowi został ściągnięty płyn surowiczy, czyli tak zwana punkcja, podany bezpośrednio do stawu kwas hialuronowy, środki przeciwzapalne i przeciwbólowe i za 2 tygodnie do kontroli. Prośba o zmianę antybiotyku na gardło odrzucona, bo nieładnie mieszać się w kompetencje innego weterynarza. Taka solidarność branżowa. Niech wymiotuje, a co tam. Postanowiliśmy więc przestać mu podawać antybiotyki i sprawy żołądkowe wróciły do normy. Ta wizyta na tą chwilę bardzo nas uspokoiła. Niepotrzebna operacja, chwała Bogu. Jak się później okazało, były to płonne nadzieje, a prawdziwe problemy dopiero miały nadejść. Jeśli interesuje Was, co działo się dalej, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Wiem, że wielu z tych, co nas oglądają, jeszcze tego nie robi, a dzięki temu nie przegapicie żadnego filmu, a nam pomożecie się rozwijać. Lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie też nasze materiały. Zapraszamy serdecznie na nasze media społecznościowe, Facebooka, Instagrama i TikToka. Tam pojawiają się też treści niepublikowane na YouTubie. W tym odcinku serdecznie się z Wami już żegnamy i do zobaczenia w następnych materiałach.
Thank you.